Zakaz przekraczania dozwolonej chyżości jazdy, czyli ograniczenie prędkości. Nie wolno było jeździć zbyt chyżo w czasach okupacji. Czyli policjant, jeżeli stał na baczność, to mógł tak trochę sobie tymi rękami machać, ale znaki te były i tak ważne. Czyli jeżeli ktoś by w wózku dziecięcym wiózł na przykład złom do skupu, no to już musi poruszać się jezdnią. Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę na strój rowerzysty na tym rysunku. Na tramwaj należy czekać zasadniczo na chodniku lub na wysepkach przystankowych, czyli nie na torach, dosyć logiczne. Jeśli istnieją drogi rowerowe, to rowerzyści muszą ich używać. Przepis obowiązujący także dzisiaj. Kawaler wiozący na ramię swoją wybrankę zdecydowanie zapłaciłby w czasach okupacji mandat. Na nieoznaczonych skrzyżowaniach dróg ma pierwszeństwo jazdy pojazd przybywający z prawej strony, tak jak tutaj rowerzysta przed woźnicą. Cześć! Dzisiaj stół warsztatowy, na którym zwykle rozkręcam stare odkurzacze, stare silniki, jakieś stare wiertarki czy stare rowery. Zamieniłem trochę na stół biblioteczny w czytelni i to pasuje, bo dzisiaj chciałem Wam pokazać bardzo fajny, stary, historyczny, zabytkowy dokument, ale nie uciekajcie w popłochu, bo to jednak może okazać się interesujące dla tych, których pasjonuje stara motoryzacja czy historia motoryzacji, interesujące dla tych, których interesują stare rowery czy historia rowerów, ale generalnie w ogóle dla tych, których interesuje historia II wojny światowej, chociaż ten dokument akurat może bezpośrednio z działaniami wojennymi nie będzie miał do czynienia, będzie miał raczej do czynienia z historią życia codziennego w okupowanym generalnym gubernatorstwie czy na ziemiach polskich po 1939 roku przyłączonych do III Rzeszy. Dokument, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to bardzo bogato ilustrowane przepisy ruchu drogowego wydane w czasie wojny. To jest publikacja dwujęzyczna po niemiecku i po polsku. Tutaj jest napisane seria obrazów o właściwym zachowaniu się wśród ruchu ulicznego, wydane przez naczelnego dowódcę oddziałów ochronnych SS, czyli Reichsführera SS i szefa policji niemieckiej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. Czyli jest to publikacja niemiecka, przetłumaczona także na polski i kolportowana na terenach po 1939 roku zajętych przez wojska hitlerowskie, zajętych przez III Rzeszę. Tutaj są różne działy dotyczące rowerzystów, dotyczące oczywiście samochodów i motocyklistów, dotyczące pieszych, ale też dotyczące na przykład dorożkarzy czy woźniców. Dosyć obszerna publikacja, ale myślę, że znajdziemy czas, żeby omówić każdy z tych rozdziałów i przyjrzeć się tym obrazkom. Dla mnie też będzie to ciekawe, bo publikację tę mam już dosyć długo, ale przeglądałem ją, prawdę mówiąc, do tej pory tylko po łebkach. Postaram się też zrobić ładne skany tej publikacji, pokażę Wam je tutaj w trakcie tego filmu, a być może później zamieszczę pełny skan tej publikacji w pliku PDF w opisie tego filmu. Nie traćmy czasu, bo jest to publikacja dosyć długa i zacznijmy od jej obejrzenia. Na początku są wymienione znaki drogowe, tutaj na wewnętrznej stronie okładki. Uważaj na znaki komunikacyjne. Wiele z tych znaków myślę, że do dzisiaj zachowało się w niezmienionym kształcie, ale są też takie, które uległy zmianie. Ogólne miejsce niebezpieczeństwa, zakręt, skrzyżowanie, przejście kolejowe z zaporą drogową, przejście kolejowe bez zapory drogowej. No tutaj klasyczny znak, uwaga na pierwszeństwo jazdy na drodze głównej. Tutaj taki wtedy obowiązujący znak stopu z napisem halt, stać, uwaga na pierwszeństwo jazdy na drodze głównej, zakaz ruchu dla pojazdów wszelkiego rodzaju, zakaz jazdy w danym kierunku lub wjazdu. Zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, zakaz ruchu samochodowego, zakaz ruchu motocyklowego. To jest znak, który nie wiem, czy się zachował. Zakaz jazdy w niedzielę i dni świąteczne z takimi jakby tylko konturowo zaznaczonymi samochodem lub motocyklem. Myślę, że dzisiaj byłoby tu po prostu na dole tabliczka z napisem obowiązuje w niedzielę i dni świąteczne. Tutaj na końcu mamy Radweg, czyli nakazane dla rowerzystów, zabronione dla wszystkich innych uczestników ruchu. Proszę, już w czasach okupacji oznaczenie dróg rowerowych. Zakaz przekraczania dozwolonej chyżości jazdy, czyli ograniczenie prędkości. Nie wolno było jeździć zbyt chyżo w czasach okupacji. 5,5 tony. Zakaz ruchu dla pojazdów ponad określoną wagę ogólną. Tak, tutaj zakaz ruchu dla pojazdów ponad określoną wysokość, zakaz ruchu dla pojazdów ponad określoną szerokość, w tym przypadku 2 metrów.
Przepisany kierunek jazdy na prawo, przepisany kierunek ruchu wprost, przepisany kierunek ruchu skręcić w prawo, przepisany kierunek ruchu skręcić w prawo lub na wprost, znak miejsca dla dorożek. Dzisiaj tutaj byłoby pewnie znak miejsca dla taksówek. No tutaj znak podobny do obowiązującego dzisiaj, znak głównych dróg komunikacyjnych, miejsce postoju, znak ostrzegawczy, posterunek pomocniczy. Tutaj z napisem Fernverkehr taki znak ulic okrężnych lub zbiornych dla ruchu dalekobieżnego, czyli takie obwodnice. Tablica miejscowości, no wtedy na żółtym tle, z czarnymi ramkami, pierścień, tutaj znak pod spodem, taki czerwony pasek, pierścień na słupach latarni, nie palących się przez całą noc. Ciekawe, dzisiaj chyba zdarzają się miejsca, gdzie latarnie się nie palą, ale nie widziałem nigdy takich oznaczeń, że przewidziane jest, że te latarnie nie będą się paliły przez całą noc. Ciekawe. Baka o 3 smugach po lewej stronie przed przejściem kolejowym bez zapory drogowej. Ciekawe. Baka o 2 smugach po lewej stronie. Baka o 1 smudze po prawej stronie. Baka o 3 smugach po prawej stronie. No ale tutaj niestety nie jest dalej nic napisane. Drogowskaz dla dróg państwowych. Tutaj mamy na przykładzie niemieckiej miejscowości Brandenburg. 30 km. Przeddrogowskaz, czyli zapowiadający skrzyżowanie czy rozgałęzienie dróg. Tutaj Monachium, Erding. Tak jak powiedziałem, to są przepisy wydane w Niemczech i tylko przetłumaczone na polski, dlatego wszędzie używane są niemieckie nazwy miejscowości. Na końcu, na ostatniej stronie, a to może zostawimy sobie faktycznie na koniec tę uwagę. Wróćmy teraz do początku tej publikacji. Taka główna zasada wymieniona tutaj na początku, zasada zachowania się w ruchu ulicznym. Każdy uczestnik ruchu publicznego ma się tak zachowywać, by nie zagrażał ruchowi. Dalej musi on swoje zachowanie tak dostosować, żeby nikomu nie wyrządzać szkody, względnie nie przeszkadzać czy nie dokuczać więcej, niż jest to w danych warunkach nieuniknione. Myślę, że ta reguła mogłaby spokojnie obowiązywać do dzisiaj, bo w większości przypadków nie jest do dzisiaj przestrzegana. Tutaj mamy taki wstępny rozdział regulowanie ruchu przez policję ruchu. Warto zwrócić uwagę na te rysuneczki, na stroje ludzi na ulicach, na samochody. Tutaj także na mundur policjanta, który jest takim wtedy obowiązującym typowym w III Rzeszy. Sygnały urzędników, należy stosować się do wskazówek ich sygnałów urzędników policyjnych. Sygnały urzędników policyjnych dla regulowania ruchu oznaczają skinienie w kierunku ruchu lub wyciągnięcie jednego ramienia lub obu ramion w bok w kierunku ruchu, droga wolna. Tak jak tu na rysunku. Podniesienie jednego ramienia dla uczestników ruchu w kierunku poprzednio wolnym, zatrzymać się w poprzednio zamkniętym kierunku, uwaga dla uczestników ruchu znajdujących się na skrzyżowaniu, opuścić skrzyżowanie. No i wreszcie na dole wyciągnięcie jednego ramienia lub obu ramion w bok, w poprzek w kierunku ruchu, stać. Znaki te są ważne również, gdy nie są już dawane w przepisany sposób, dopóki urzędnik zachowuje swoją zasadniczą postawę. Czyli policjant, jeżeli stał na baczność, to mógł tak trochę sobie tymi rękami machać, ale znaki te były i tak ważne. Tak to rozumiem. No i mamy pierwszy ciekawy rozdział. Piesi, Fußgänger. Piesi na chodniku. Piesi muszą używać chodników. No tutaj widać nawet spory tłum na takim chodniku w ulicy z okresu okupacji. Również na chodnikach należy wymijać się na prawo, czyli także na chodnikach obowiązuje ruch prawostronny. Wózki dziecięce służące celowi, do którego są przeznaczone, wolno wozić po chodnikach. Czyli jeżeli ktoś by w wózku dziecięcym wiózł na przykład złom do skupu, no to już musi poruszać się jezdnią. Wózki dla chorych, o ile poruszane są siłą mięśni, wolno wozić po chodnikach. Tutaj na rysunku jest taki dosyć ciekawy wózek z kierownicą. Teraz kolejny rysunek dotyczący rowerzystów. Pieszym nie wolno używać dróg rowerowych przeznaczonych dla rowerzystów. Na razie nie ma nic o tym, czy rowerzystom wolno używać chodników. Stanie na rogach ulic jest zakazane, jeżeli utrudnia to ruch lub mu zagraża.
Teraz mamy rysunki dotyczące przekraczania jezdni. Nigdy nie przechodzić ulicy tuż przed pojazdem. Ok. Przez skrzyżowania ulic należy przechodzić najkrótszą drogą w poprzek do kierunku jazdy z konieczną ostrożnością i bez zatrzymywania się. No i tutaj fajnie na tym rysunku widać też niemieckiego oficera, nawet z jakąś szablą chyba. I panią chyba z terierkiem. I ostatni dolny rysunek. Przy przekraczaniu jezdni najpierw oczy w lewo, później oczy w prawo. Ok. Kolejny rysunek. W razie urzędowo oznaczonych przejść dla pieszych należy przechodzić jezdnię nimi. Takie jest, warto zwrócić uwagę na oznaczenie przejścia dla pieszych na jezdni. Teraz tutaj kolejny rysunek. Jeżeli są ogrodzenia barierami, linią lub łańcuchem, powinien pieszy trzymać się wewnątrz nich. Przekraczanie jezdni na tych miejscach jest zabronione. No to tak jak do dzisiaj. Tutaj mamy ciekawy rysunek jakiegoś mechanika idącego ze skrzynką narzędziową i z długą drabiną. Używanie jezdni tylko w wyjątkowych wypadkach. Przechodnie mogący utrudniać ruch pieszy lub mu zagrażać przez niesione ze sobą zagradzające drogą przedmioty muszą używać skrajnej prawej strony jezdni. I ostatni rysunek. Tutaj jeden mężczyzna z wózkiem wyładowanym różnymi rzeczami i rowerzysta pchający rower. Nawiasem mówiąc, warto zwrócić uwagę na strój rowerzysty na tym rysunku. W razie prowadzenia rowerów, taczek i temu podobnych muszą przechodnie używać skrajnej prawej strony jezdni. Kolejny rysunek. Tutaj jakaś grupa na wycieczce. Przy używaniu gościńców nie iść szeregiem obok siebie, jeśli przez to może być utrudniony ruch jezdni. No tak, tutaj cała rodzina faktycznie dość skutecznie blokuje jezdnię. Kolejny rysunek. Na gościńcach zaleca się osobliwie po ciemku używać lewej strony drogi, a więc w kierunku przeciwnym do ruchu jezdnego, czyli dokładnie tak jak dzisiaj. Tutaj jest napis nie tak, lecz tak. No i tutaj jest mężczyzna idący prawidłowo lewą stroną jezdni po ciemku za miastem. Tutaj jest dalej wysepka tramwajowa. Na tramwaj należy czekać zasadniczo na chodniku lub na wysepkach przystankowych, czyli nie na torach. Dosyć logiczne. I ostatni rysunek. Lub gdzie brak jednego i drugiego, czyli wysepki lub chodnika na skrajnym brzegu jezdni. Tak jak tutaj ci czekający pasażerowie. Kolejny rysunek. Bydło wolno pędzić tylko po jezdni, a musi być do tego stosowna ilość odpowiednich poganiaczy. Przy pędzeniu używać wedle możności tylko skrajnej prawej strony. Dalej. W ciemności należy nieść ze sobą na przedzie i na końcu jasne latarnie o bezbarwnym lub żółtawym świetle. Tutaj jest takie stado oświetlone pokazane. Tutaj jest dalej na następnym rysunku pokazane jakieś cegły, które wypadły z wózka. Zabrania się zostawiać na ulicy przedmioty, jeśli tym zagraża się bezpieczeństwu ruchu. No i tutaj jest pokazany jakiś mężczyzna, który zbiera chyba jabłka z drzewa rosnącego przy drodze. Wystające na jezdnię drabiny należy oznaczyć przez czerwoną chorągiewkę o rozmiarach co najmniej 20 na 20 cm. W ciemności należy je usunąć. Drabiny, nie chorągiewki. I wreszcie jest tutaj taki podrozdziałik młodzież a ruch uliczny. Tłum dzieci biegających środkiem ulicy, grających w piłkę, jeżdżących na hulajnogach. Tu z fajerką jakiś chłopak biegnie. Dzieci, nie bawcie się na jezdni, tam grozi wam wielkie niebezpieczeństwo. Tutaj też jest pokazana dziewczynka, która z jakąś fajerką czy kółkiem takim wbiega pod samochód. No i dalej, zaprzestańcie tej swawoli, zazwyczaj wynika z tego nieszczęście. Chodzi tutaj o czepianie się i jeżdżenie na przejeżdżających, nie wiem, powozach czy samochodach. To akurat jest chyba jakaś bryczka albo może jakaś ciężarówka. Nie, to jest raczej chyba jakiś wóz taki kołowy. No i tutaj jest chłopiec albo dziewczynka wpadający na hulajnodze pod samochód. Rzecz chyba dosyć powszechna także dzisiaj. Nie rób takich rzeczy, gdyż polecisz ze swoją hulajnogą w nieszczęście. No myślę, że ta uwaga jak najbardziej na ulicach miast, gdzie popularne są hulajnogi elektryczne, obowiązuje do dzisiaj. Rozdział drugi, tak jak już wcześniej powiedziałem, może być ciekawy dla osób interesujących się starymi rowerami, w tym przypadku starymi przepisami dotyczącymi rowerzystów. Rozdział drugi, rowerzyści, używanie jezdni. Rowerzysta jako używający wolno jadącego pojazdu ma zawsze trzymać się skrajnej prawej strony jezdni, tak jak tutaj na tym rysunku. Rysunek niżej. Również na drogach jednokierunkowych, drogach, po których wolno jeździć tylko w jednym kierunku, należy zawsze jechać zupełnie na prawo.
Wysepki komunikacyjne należy objeżdżać na prawo. No i wreszcie tutaj jest jeszcze dolny rysunek. Wysepki komunikacyjne leżące po prawej stronie jezdni wolno objechać na lewo, jeśli przestrzeń między wysepką a brzegiem jezdni jest zatkana pojazdami, tak jak w tym przypadku jakimś wózkiem czy obładowaną furmanką. Kolejne rysunki, drogi rowerowe i pasma boczne. Co ciekawe, już w czasie okupacji były odrębne przepisy poświęcone drogom rowerowym. Nie wiem, czy w okupowanej Polsce, czy w przedwojennej Polsce w ogóle o drogach rowerowych ktoś słyszał. Jeśli istnieją drogi rowerowe, to rowerzyści muszą ich używać. Przepis obowiązujący także dzisiaj. Jeśli jest tylko jedna droga rowerowa, należy w razie dostatecznej szerokości używać jej w obu kierunkach. I kolejny rysunek. Poza obrębem zwartych miejscowości wolno rowerzystom, jeśli nie przeszkadzają ruchowi pieszemu, używać w kierunku jazdy bocznych pasm ciągnących się obok jezdni. Czyli tak jak dzisiaj wolno poza terenem zabudowanym używać na przykład chodnika. I ostatni rysunek. Pasma bocznego na lewo w kierunku jazdy wolno używać do jeżdżenia, jeżeli z prawej strony brak pasma bocznego, a stan jezdni znacznie utrudnia jej używanie. Czyli chodzi tutaj o jazdę po poboczu, jeżeli jezdnia jest na przykład, nie wiem, jakaś bardzo zniszczona, czy wyłożona kocimi łbami, po których trudno jest jechać rowerem. Kolejne rysunki dotyczą wymijania i wyprzedzania rowerem. Każdy rowerzysta musi zawczasu i w dostatecznym odstępie wymijać na prawo. Pojazdy szynowe należy wymijać na lewo, gdy przestrzeń pomiędzy torem a prawym brzegiem jezdni jest za mała. OK. Wyprzedzanie. Wszystkie pojazdy należy wyprzedzać zasadniczo na lewo. Tutaj widać rowerzystę wyprzedzającego jakąś wyładowaną furmankę. Tutaj jest tramwaj. Tramwaj należy wyprzedzać zasadniczo na prawo, no bo tory tramwajowe często ulokowane były na przykład bliżej środka jezdni. Dalsze przepisy dotyczące wyprzedzania. Tramwaj wolno wyprzedzać na lewo, gdy przestrzeń między torem a prawym brzegiem jezdni jest za mała. No to jest logiczne. Tutaj rowerzysta wyprzedzający samochód, który skręca w lewo, tylko obok pojazdu skręcającego widocznie w lewo wolno przejeżdżać w razie wystarczającego miejsca na prawo. OK. Również i na drogach jednokierunkowych wolno wyprzedzać zasadniczo tylko na lewo. No i tutaj wreszcie na nieprzejrzystych miejscach drogi jest wyprzedzanie zabronione, tak jak tutaj na zakręcie drogi. Kolejny rysunek. Nieprzejrzystymi miejscami drogi są szczególnie wierzchołki gór i tutaj również nie wolno wyprzedzać. Zresztą dotyczy to nie tylko rowerzystów. Kolejny rysunek. Przed wyprzedzaniem nie skręcać naraz zbyt ostro z dotychczasowego szlaku, czyli nie zmieniać nagle kierunku jazdy, co myślę, że dotyczy rowerzystów i nie tylko rowerzystów do dzisiaj. Tutaj jest taki rysunek, gdzie rowerzysta nagle zajeżdża drogę jadącemu samochodowi i jest tutaj napisane fałszywie, czyli tak nie robić. No i skręcanie rowerem. W przypadku skręcania w lewo uporządkować się do środka jezdni, a następnie skręcić szerokim łukiem na lewo. Tutaj nie jest to napisane, ale widać wyraźnie, że rowerzysta ręką sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, a przy skręcie w prawo jechać zupełnie na prawo, następnie wąskim łukiem skręcić w prawo i tutaj również widać, jak rowerzysta sygnalizuje zamiar skrętu ręką. Przepraszam, muszę otworzyć kolejną stronę. Dalsza część rozdziału dotyczącego jazdy rowerem. Szybkość. Szybkość należy dostosowywać do sytuacji ruchu i tak regulować, by w razie potrzeby można się było zawczasu zatrzymać, tak jak tutaj rowerzysta przed dziewczynkami grającymi na jezdni w piłkę. Tutaj widać tramwaj, do którego wsiadają ludzie, taki bez wysepki, rzecz dosyć popularna niegdyś w niemieckich miastach i dzisiaj w Polsce też w wielu miastach istnieją jeszcze tego rodzaju przystanki. Jeśli podróżni wsiadają lub wysiadają na jezdni, należy przejeżdżać mimo, czyli obok nich, z mierną szybkością i w dostatecznym odstępie, w razie potrzeby należy się zatrzymać. No i dalej, zabrania się, czego zabrania się rowerzystom, zobaczmy, wypuszczać kierownicę z rąk podczas jazdy, czyli nie wolno jeździć bez trzymanki, zdejmować stopy z pedałów, tutaj tak jak panowie jadący z górki na swoich rowerach, nie wolno przyczepiać się do pojazdów,
Nie wolno brać na jednosiedzeniowe rowery drugą osobę. Wyjątek. Dzieci poniżej 7 lat, jeśli jest to odpowiednie siedzenie, a jadącemu to nie przeszkadza. No ale tutaj kawaler wiozący na ramię swoją wybrankę zdecydowanie zapłaciłby w czasach okupacji mandat. Czego nie wolno robić dalej? Jechać obok siebie. Zasadniczo należy jeździć pojedynczo, jeden za drugim, a nie tak jak tutaj cała rodzina, jedna obok drugiej. No i zabrania się brać ze sobą zagradzające drogę ciężary lub przedmioty przeszkadzające w jeździe. Tutaj jest na przykład pan jadący z drabiną, a drugi wiozący jakąś skrzynkę na ramieniu, jadąc na rowerze. Jeszcze jazda z drabiną na wprost jest jakoś zrozumiała, natomiast podczas skrętu może się wiązać z różnymi spektakularnymi następstwami. Kolejny rozdział w tej książeczce dotyczy wozów i woźniców. Zabezpieczenie wozu. Woźnica musi sobie tak wybrać swoje miejsce na wozie czy obok niego, by mieć wystarczający widok. On musi zawsze uważać, a podczas jazdy nie wolno mu spać. Pamiętam kiedyś woźnicę, który na Mazurach przewoził nam kajaki i nie tylko usnął, ale po prostu się upił. Na szczęście była to boczna polna droga, a koń doskonale znał drogę nad jezioro i nie był zdany na pomoc woźnicy. Dalej, ładunek musi być należycie zapakowany i zabezpieczony. Dopuszczalna szerokość ładunku najwyżej 2,5 metra, wysokość włącznie z wozem 4 metry. Kolejny rysunek. Wystające z tyłu ładunki należy na samym końcu odznaczyć czerwoną flagą wielkości co najmniej 20 na 20 cm i jazda w nocy. W ciemności co najmniej jedną czerwoną latarką. Flagi i latarki nie wolno umieszczać wyżej niż 1,25 m nad ziemią. Zaprzężony wóz może tylko wówczas pozostać na ulicy przez dłuższy czas bez nadzoru, gdy zwierzęta pociągowe są odprzężone i krótko przypięte. Przy dwukonnym wozie odprzęgać wewnątrz. Niezaprzężonego wozu nie wolno podczas ciemności pozostawiać na ulicy. Jeżeli usunięcie jest niemożliwe, wyjąć lub podnieść dyszel, umieścić na przodzie 2 białe, z tyłu 1 czerwoną latarkę, czyli dobrze oświetlić pozostawiony na drodze wóz. Używanie jezdni podczas jazdy wozem. Woźnica jako jadący powolnym pojazdem powinien trzymać się zawsze skrajnej prawej strony jezdni. Także na drogach jednokierunkowych, drogach, którymi wolno jeździć tylko w jednym kierunku, trzeba jeździć zawsze zupełnie na prawo. Dalsze rysunki. Nigdy nie przecinać zakrętów, zawsze używać skrajnej prawej strony jezdni. Tutaj widać ludzi wsiadających do tramwaju, zatrzymującego się na środku jezdni. Jeżeli podróżni wsiadają lub wysiadają na jezdni, wolno przejeżdżać mimo tylko w odpowiednim oddaleniu i z mierną szybkością. W razie potrzeby należy się zatrzymać. Wymijanie wozem. Pojazdy jadące naprzeciw siebie wymijać zawczasu i w odpowiednim odstępie na prawo, czyli wszyscy zjeżdżają na prawo, do prawej strony jezdni. Pojazdy szynowe należy wymijać na lewo, jeżeli przestrzeń między torem a prawym brzegiem jezdni jest za mała. Kto zamknąłby pojazdom jadącym naprzeciw przepisową dalszą jazdę, ma się zatrzymać. Aha, czyli zatrzymać się mają ci, przed którymi znajduje się przeszkoda na jezdni i poczekać, aż droga będzie wolna. Przepis obowiązujący do dzisiaj. Jeżeli wyminięcie jest niemożliwe, musi zrobić miejsce lżejszy i obrotniejszy pojazd. Aha, czyli tutaj w tym przypadku na przykład podczas jazdy przez mostek, jeżeli wóz jest na mostku, kierowca samochodu, któremu jest łatwiej to zrobić, powinien się cofnąć i ustąpić miejsca woźnicy. Kolejny rysunek. Jeśli obok umocnionej jezdni znajduje się nieumocniona jezdnia, letnia droga, czyli po prostu pobocze, to przy wymijaniu i wyprzedzaniu obie jezdnie uważane są za samodzielne drogi. Kolejny rysunek. Pojazdom straży pożarnej i policji już przy ich zbliżaniu się należy natychmiast uwolnić drogę, także wozy muszą w tym celu skręcić na prawo i przejściowo się zatrzymać. No i wyprzedzanie wozami. Wszystkie pojazdy należy wyprzedzać zasadniczo w lewo, przy tym wolno używać lewej połowy prawej strony jezdni. W razie za małej szerokości jezdni wolno przejściowo używać do wyprzedzania lewej połowy jezdni, jeśli nie przeszkadza się ruchowi w przeciwnym kierunku. Wyprzedzanie tramwajów. Tramwaje należy zasadniczo wyprzedzać w prawo, czyli po prawej stronie, jeżeli oczywiście jest miejsce. Tramwaje wolno wyprzedzać w lewo, czyli po lewej stronie, jeśli przestrzeń między prawym brzegiem jezdni a tramwajem jest za mała.
Na nieprzejrzystych miejscach jest wyprzedzanie wszystkim rodzajom pojazdów zabronione. Dalszy rysunek. Pojazd widocznie skręcający w lewo wolno w razie wystarczającego miejsca wymijać na prawo. No i skręcanie wozem. Szlak przy skręcaniu w lewo, szeroki łuk. Uporządkować się do środka jezdni, następnie szerokim łukiem skręcić w lewo, przedtem zasygnalizować zmianę kierunku jazdy. Tutaj, no tak, nawet widać szofera czy woźnicę, który chyba tutaj nawet wyciąga lewą rękę skręcając w lewo, a tutaj na dolnym rysunku wyciąga prawą. Szlak przy skręcaniu w prawo, wąski łuk, jechać zupełnie na prawo, następnie skręcić wąskim łukiem w prawo, przedtem zasygnalizować zmianę kierunku jazdy. Jeszcze reguły dotyczące zatrzymywania się i postoju wozów. Zabronione, gdzie stoją znaki zakazu zatrzymywania się i postoju oraz w miejscach, gdzie ruch może być utrudniony lub zagrożony. Zatrzymywanie się i postój wozów są dopuszczalne tylko po prawej stronie jezdni w kierunku jazdy. Jeśli szyny przebiegają prawą stroną ulicy, wolno wozom zatrzymywać się po lewej stronie. Na drogach jednokierunkowych wolno zatrzymywać się i parkować na lewo. Postój jest zabroniony na nieprzejrzystych miejscach drogi, jak też przed wjazdami i wyjazdami parcel i nieruchomości, czyli nie parkować w bramach. W oddaleniu mniejszym niż 10 metrów przed lub za skrzyżowaniami lub ujściami ulic, jak też 10 metrów przed lub za tablicami przystanków publicznych, środków lokomocji. Tam także zatrzymywanie wozów jest zabronione. Nic dziwnego, że w tych przepisach ruchu drogowego tak wiele miejsca poświęcono wozom i woźnicom, no bo były to wtedy bardzo, bardzo często spotykane na drogach w miastach i poza miastami środki transportu, których dzisiaj praktycznie się już nie widuje. Rozdział 4 w tej książeczce dotyczy bardzo ważnej kwestii w ruchu ulicznym, chyba najważniejszej, pierwszeństwa jazdy. Dla zrozumienia pierwszeństwa jazdy rozróżniaj oznaczone i nieoznaczone drogi. Drogi oznaczone. Wszystkim używającym tak oznaczonych dróg głównych należy dać pierwszeństwo jazdy. I tutaj są wymienione rodzaje głównych dróg z pierwszeństwem przejazdu. To jest droga państwowa Reichsstraße, główna droga komunikacyjna Hauptverkehrsstraße i droga zbiorna Sammelstraße. Tutaj mamy dalej znaki nakazujące ustąpienia pierwszeństwa. Nigdy nie ma pierwszeństwa jazdy. Używający dróg, przy których ujściu stoi jedna z tych trójkątnych tablic, nie mają nigdy pierwszeństwa jazdy. Dzisiaj ten znak mielibyśmy zastąpiony znakiem stopu. I tutaj dalej mamy drogi nieoznaczone, równouprawnione pojazdy. Na nieoznaczonych skrzyżowaniach lub ujściach dróg ma pierwszeństwo pojazd przybywający z prawej strony. Prawa strona przed lewą. Zasada obowiązująca jak najbardziej do dzisiaj. Nierównouprawnione pojazdy, lecz ruch motorowy ma prawo pierwszeństwa przed niemotorowymi pojazdami. Czyli na drogach równorzędnych pojazdy motorowe mają pierwszeństwo przed pojazdami niemotorowymi. Kolejne rysunki dotyczą regulowania pierwszeństwa jazdy na oznaczonych drogach. Tutaj mamy na przykład drogę państwową, Reichsstraße, po której porusza się ciężarówka, porusza się rower, tutaj stoi w bocznej drodze jakiś zaprzęg, tutaj stoi samochód i używającemu drogi państwowej, czyli Reichsstraße, należy we wszystkich wypadkach, również i przy nierównouprawnionym pojeździe, dać pierwszeństwo jazdy. Czyli tutaj rowerzysta na takiej Reichsstraße ma pierwszeństwo przed stojącym z boku samochodem. Tutaj podobna sytuacja na głównych drogach komunikacyjnych, czyli Hauptverkehrsstraße, również używającemu głównej drogi komunikacyjnej należy dać we wszystkich wypadkach pierwszeństwo jazdy, tak jak tutaj tej rowerzystce poruszającej się główną drogą, mimo że na bocznej drodze stoi samochód. No i tutaj mamy drogi oznaczone znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu. Na drogach, przy których ujściu stoi trójkątna tablica, nie ma używający nigdy pierwszeństwa jazdy, tak jak tutaj ten rowerzysta musi przepuścić mężczyznę ciągnącego wyładowany wózek, który idzie zgodnie z przepisami nie chodnikiem, tylko prawą stroną głównej drogi. Bezpośrednio przed trójkątną tablicą stój należy się nawet w każdym wypadku zatrzymać dla uwzględnienia pierwszeństwa jazdy. Na ten nakaz wskazuje się oprócz tego na jezdni czerwoną poprzeczną smugą oraz dwoma przerywanymi czerwonymi liniami w podłużnym kierunku.
Tak jak tutaj rowerzysta zatrzymuje się przed znakiem stop przed jadącym samochodem. Teraz dochodzimy do przepisów dotyczących regulowania pierwszeństwa jazdy na nieoznaczonych drogach. Równouprawnionymi pojazdami motorowymi są samochody osobowe i ciężarowe, motocykle, pojazdy szynowe. Równouprawnionymi pojazdami niemotorowymi są wozy konne, rowery, taczki, wózki ręczne. I spójrzmy na ten pierwszy górny rysunek. Na nieoznaczonych skrzyżowaniach dróg ma pierwszeństwo jazdy pojazd przybywający z prawej strony, tak jak tutaj rowerzysta przed woźnicą. Także i w tym wypadku ma wóz przybywający z prawej strony jako pojazd równouprawniony pierwszeństwo jazdy przed rowerem. Tak jak tutaj rowerzysta czy rowerzystka musi się zatrzymać, aby dać pierwszeństwo przejazdu wozem. Ale uwaga! Na nieoznaczonych skrzyżowaniach dróg ma pojazd motorowy pierwszeństwo jazdy przed pojazdem niemotorowym, czyli tutaj w tym przypadku rowerzysta, mimo że jest z prawej strony, nie ma pierwszeństwa przed samochodem jadącym prosto. I dalej, także i na tej rycinie ma przybywający z lewej strony motocykl jako pojazd motorowy pierwszeństwo jazdy przed przybywającym z prawej strony wózkiem ręcznym. Czyli tu mężczyzna z wózkiem z walizkami musi się zatrzymać i przepuścić motocyklistę, czy raczej jakiegoś rowerzystę. Nawiasem mówiąc, jadącego w kapeluszu i jeszcze wtedy bez kasków. No i to jest właściwie ostatnia tabliczka z tej broszurki, która dotyczy przepisów ruchu drogowego. Tutaj te znaki oznaczone na wewnętrznej stronie tylnej okładki już oglądaliśmy. I spójrzmy jeszcze na ostatnią uwagę na okładce. Piesi, rowerzyści i woźnicy. Przez stosowanie się do przepisów komunikacyjnych i przez wzorową dyscyplinę w ruchu ulicznym pomagacie stworzyć prawdziwą wspólnotę wszystkich uczestników komunikacji. Ta broszurka została opublikowana i wydana przez wydawnictwo Bild Gut w Essen. No i na tym właściwie kończy się ta mała, ciekawa broszura, która myślę, że gdyby rozpatrywać ją w oderwaniu od całego tego kontekstu nazistowsko-wojenno-okupacyjnego, mogłaby być w czasach pokoju właściwie całkiem sensownym i przydatnym materiałem edukacyjnym. Mam wrażenie, że ta broszurka jest skierowana bardziej do pieszych, rowerzystów, dorożkarzy, woźniców, niż do kierowców samochodów czy motocykli, którzy na kursach prawa jazdy, jakie by one w tamtych latach nie były, z pewnością mieli okazję do zapoznania się z przepisami ruchu drogowego, a w wielu przypadkach piesi, rowerzyści czy właśnie woźnice w ogóle styczności z takimi regułami zachowania się w różnych sytuacjach drogowych nie mieli i z pewnością taka broszurka mogłaby wielu osobom pomóc w odnalezieniu się w tej codzienności drogowej lat okupacyjnych. Jest to oczywiście ciekawy dokument, ale tak jak powiedziałem, zupełnie oderwany od ówczesnej okupacyjnej, wojennej rzeczywistości. No i pikanterii dodaje mu oczywiście fakt, że opracowany został przez zbrodniczą instytucję, jaką była komendantura SS i szefostwo niemieckiej policji. Ale myślę, że jako dokument historyczny, jako taki dokument czy świadectwo życia w latach okupacji, jest to na pewno publikacja, z którą warto się zapoznać i tak jak powiedziałem, postaram się ją udostępnić w pliku PDF w opisie tego nagrania, a myślę, że do tej historycznej tematyki będę na tym kanale coraz częściej wracał. Mam tutaj na przykład też pochodzący z czasów okupacyjnych wydany taki poradnik kierowcy samochodu, w którym jest omówiona jest tutaj technika, są schematy silnika, ale są też podane różne na przykład proste naprawy czy zachowanie w różnych sytuacjach drogowych. Kraftfahrt, Zeug-und-Fahrt-Technik, czyli pojazd samochodowy i technika jazdy. I tę broszurkę na pewno będę też w jakimś jednym z kolejnych nagrań chciał Wam pokazać. Na stole tak na szybko przyniosłem też bardzo fajną niemiecką apteczkę, raczej wojskową, ale stosowaną w różnych wojskowych pojazdach w czasach okupacji. Apteczka jest świetna, bo w dużej mierze jest praktycznie idealnie zachowana i w jednym z następnych nagrań bardzo chętnie zobaczymy, czego w niej brakuje, co się w niej zachowało i jakie było wyposażenie właśnie takich wojskowych apteczek do wojskowych pojazdów
z okresu II wojny światowej. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten stary historyczny dokument się Wam spodobał, a już niebawem oprócz starych odkurzaczy, starych wiertarek, starych silników i starych urządzeń postaram się pokazywać właśnie więcej takich ciekawostek historycznych starych dokumentów z lat okupacji i wczesnych lat powojennych. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.